Ok, to mamy kolejny odcinek spotkania z naszym Hypermotardem i Siergiejem. Cześć. Co będziemy robić dzisiaj? Co ty będziesz robił dzisiaj, bo ja będę tylko trzymał kamerę. No, ja dzisiaj będę spróbował wymienić olej w lagach, po linsach. Wymienić olej, wymienić uszczelniacze i pokażemy, jak to się robi. A oglądajcie. Zaraz zdejmiemy przednie koło, zdejmiemy błotnik, zaciski, wyjmiemy lagi i lecimy dalej. Tu już ustawiłem tak, żeby tu tam zabezpieczone, to podniesiony przód. Odkręcamy slajdery. Odkręcimy zaraz błotnik. Najpierw trzeba zdjąć koło, bo tak nie zdejmiemy błotnika. Trzeba zdemontować zaciski. Ciasno. On tak ciasno, blisko, bo ta tarcza jest duża, Ogromna. to trzeba delikatnie, bardzo delikatnie wcisnąć. O, wyszło. Mega blisko. Odkręcamy koło. Łożysko już zużyte, to nie mają taki przeskok. Jak dla mnie to w bardzo dobrym stanie. Jeszcze pojeździ. To. Tyle dobrego. Karbonik. Fajny karbonik elegancki. Dobra, zaraz odkręcimy czujnik ABS przód. To jest takie nawet, nie wiem czy widać, takie podkładki do regulacji. O, kilka sztuk. Żeby regulować odległość od czujnika do tarczki. Takiej tarczy, która szczytuje prędkość przedniego koła. I to, żeby ustawić, to trzeba tymi takimi podkładkami. Może wejdzie klucz. Bo wiesz, żeby nie ściskać nam w madle, to lepiej tu po prostu zluzować ten korek z góry. Ona nie musi być jakoś mocno przekręcona, ale czasami jest, że bardzo ciężko te korki odkręcić. Nie wiem czemu. O, dobrze, poszło. Wyjęta nasza laga. Najpierw trzeba nam odkręcić ten korek. Nie odkręcić, a zluzować wszystko. Zluzować sprężynę i zluzować tu w środku regulację. Zaraz zobaczymy, na ile tam u Ciebie klików ustawione. A ja klikałem, także mam zapisane gdzieś. Mogę spróbować znaleźć tą informację. Prawa i lewa jest inaczej ustawiona. Na 20. I teraz napięcie sprężyny luzujesz. Tak. Może być 10 obrotów. Kątowniczki papierowe, żeby nam nie porysować. Odkręcamy. No, ciekawe jak mocno spięte. Liczny. Cyk. I teraz nam trzeba odkręcić ten korek, żeby wyjąć sprężynę. Taka specjalna blaszka z wyciętym. Ściskamy sprężynę i pod nakrętkę. O, to blaszkę dajemy. Będzie lepiej nam odkręcić później. Odkręcamy korek. Odkręcamy nakrętkę. To
już trzeba uważać. Za dolną część brać, żeby to u nas Nie uciekło. nie uciekło. Czysty. O, na końcu coś było trochę. Ale to jest normalne. Taki plastyczek wyjmujemy. I tu jeszcze zaworek i sprężynka. Tego nie można zgubić. Pamiętać, jak było założone. Bo czasami serwisówka Uchlinsa nie podaje tego. Najlepiej to robić, wyjąć to przeciwpyłówkę czymś takim plastikowym, nie? Żeby nie porysować naszej lagi. Ono nie powinno jakoś tam mocno trzymać, ale ktoś robi to śrubokrętem i to porysuje zawsze, nie? Odciągamy. Tam jest jeszcze tak, o, taki fajny zegarek. A, trochę trzeba będzie pomęczyć, żeby go wyjąć, no ale spróbujemy. To się normalnie wyjmuje. O, i laga nie jest złota cała, tylko w Nie. kawałku. Widać, Miała że być złota, tylko dotąd. tylko dotąd jest złota. Dobra, podwiesimy to do góry nogami. A tu spróbujemy jeszcze to olej trochę. Ten zegarek wyjąć. O. Dobra. I jest on Teraz okrągły. Uszczelnie trzeba wyjąć. Też delikatnie. Mocny śrubokręt. Kawał gumy, żeby nie uszkodzić. Pośpiech niewskazany. Nie. Cyk. Ultra precyzja, jak chirurg. Nasza laga tu nie ma w tym miejscu panewek. Jak są panewki, to trzeba po prostu zdejmujesz to zabezpieczenie i normalnie takimi udarami wybijesz. U nas wychodzi ta panewka i uszczelniasz. Wszystko wyjdzie. Tu u nas tego nie ma. A dlaczego nie ma? Taka konstrukcja. Tak zrobili. Tu paneweczka bardzo w dobrym stanie. W ogóle olej to my zalecamy wymieniać co 2 lata w lagach. No to tu 5 lat nie był zmieniany na bank. Tak, Do tego bo motocykl czemu? nie Czemu zajmą. to trzeba robić? No właśnie. Bo tu w środku olej. A olej, jak w silniku, to my wymieniamy olej przez tam przebieg, który zaleca, tam 6000, 10 niektóre motocykle mają, czy nawet mniejszy, niektórych większy, albo co rok. No to ten sam olej. Trochę inny, No, oczywiście. starzeje się na pewno. Po prostu starzeje, traci swoje wartości. A jeszcze gorzej to, jak ktoś jeździ, bo czasami mieliśmy takie przypadki bardzo, bardzo często. Ktoś jeździ tak, że u niego tu cieknie olej z tych uszczelniaczy już nie trzymają. Normalnie zaczyna lać ten olej, póki nie zaczyna brudzić nam hamulce. Klocki hamulcowe trafia na tarcze hamulcowe. No i już jak ten olej wyleje się stąd, Olej na tarczy hamulcowej to raczej nic, to nic dobrego. przynajmniej nie piszczą, nie? Tak. Tylko, że spodnie trzeba uprać. Ale nie tylko, że to olej cieknie przez to uszczelniacze. On w drugą stronę to działa. On naciąga w środek zawieszenia, naciąga kurz. Naciąga taki brudny kurz. Olej robi się czarny i nam wyciera wszystko. Wyciera te rury, wyciera w środku kartridży. Oto, która odpowiada za tłumienie. Po prostu psuje, masakrycznie psuje nam zawias. Czyli jak cieknie, to już teoretycznie jest za późno, ale trzeba ratować już. A jak nie cieknie, to i Od tak razu, trzeba zmienić. jak nawet bardzo delikatnie zapłacono, trzeba od razu jechać i wymieniać olej i uszczelniacze. Bo mieliśmy takie przypadki, nawet tak ktoś jeździł, że to powycierało. A ile normalnie- kosztuje taki ślizg? Ten ślizg podejrzewam, znaczy w sensie lagę trzeba kupić całą, nie? Tak, to trzeba... Jak oryginalna ta część, to ona nie idzie tylko sama rura. To tego nie można kupić samej rury oryginalnej. To kupuje się razem dół. To trochę Zmocowanym kosztuje, zacisku? nie? Wow. Ale są różne firmy, które po prostu dorabiają te rury. Tu na gwincie to można to odkręcić. No, oczywiście najpierw trzeba wyjąć
wykręcić kartridż i od tego dolnej części na gwincie wykręcić i wkręcić nowo tą rurę. No ale Lepiej zapobiegać. Lepiej dać lekarzowi niż piekarzowi. tak. Ja też tak, jestem... tak. Lepiej wydawać systematycznie pieniądze raz w roku, do tego budżetu motocyklowego dołożyć Ja sobie zaraz te pieniądze, może znajdę, może pokażę. bo może się okazać, że potem Tak. ten koszt będzie już tak duży, że się okaże, że nie będzie co ratować. O, znalazłem. Przyjdziesz? O, znalazłem, był taki przypadek u nas niedawno. O kurczę. Nie powiem tylko na jakim motocyklu. Japoński czy włoski? Japoński. No proszę. Widzisz? Widzę. Jakby przepalone jakby, ale Tak. to wytarcie przez zbliżenie zrobię. Ale czad. I on przyjechał i mówi, że coś mnie słabo zawias tłumi. A on nie może tłumić, bo z niego wylał się olej i zapowietrzył się kartridż. I teraz ta szczelina Amortyzator. powoduje, że Wciągało kurz i wycierało w tym miejscu. No, to procedura taka to trochę kosztuje. to lepiej olej zmieniać. I uszczelniacze Tak. raz na jakiś czas. I to dobrze, jeszcze masz czysty olej, nie trzeba kartridża odkręcać, czyścić w środku. Bo czasami jest taki ten olej czarny z kurzem, ze wszystkim. W takich wypadkach to trzeba odkręcać cały kartridż i umyć go dobrze i poskładać. To my tego nie będziemy robić. Nic nie porysowane, wszystko elegancko, dobrze wygląda jak nóweczka. A z tylnym molnicem nic nie będziemy robić pewnie, nie? On Nie. jest raczej nierozbieralny. A czy da się go rozebrać? Da ale się to rozebrać, ale my tego nie zrobimy. przemysłowo jakoś. Bo tam trzeba Maszynę. oddawać to tak, do specjalistycznego serwisu, który to robi. Okej. Dobrze, że mamy tu takie specjalne maty do oleju. Świetnie to wchłania. No, po prostu wciąga, później przyjeżdża firma, wymienia nam, zabiera stare, przywozi nowe. Składamy. Szczelniacze najpierw, przeciwpyłowe. To mnie został taki stary, nie stary, poprzedniego stary, montażu. tak, taki specjalny smar do uszczelniaczy. On jest bardzo dobry. Z zamiennikowych uszczelniaczy, ale ta firma bardzo dobra. Arietę. Mamy. Tak. Montowaliśmy arietę do Gladiusa. No, smarujemy to. Na sucho nie będziemy wkładać. Przeciwpółówka. Cyk. Dalej ten zegarek nasz, tak? Co? Ciężko go wyjąć było. Mamy. Uszczelniacz olejowy. Żeby nic nie popodginało nam. Mamy to. Jak na przykład w tych zawieszeniach, co mówiłem, co tu zrobione, takie wytyczenia na panewkę, to trzeba jakoś albo zaizolować taką taśmą cienką, albo lepiej po prostu w kawał folii, nie? O tak, żeby przez to przeszło. To na szczęście nic nie mamy takiego, u nas nic z tego nie trzeba robić. Wkładamy tak jak jest. Cyk, rura. Jak i ty to dobra. teraz ułożysz? Ja zaraz to złożę. To trzeba będzie potrzebny taki specjalny tool do zabijania uszczelniacza. Wkładamy go. I już siedzi. I już. No nie no. Muszę wiedzieć, że wprawę widać. Dobra, teraz wlewamy olej.
Oryginalny, taki jak trzeba. Tutaj nie należy walczyć z lepkością oleju, bo lepkość oleju to jest zupełnie inny wskaźnik Tak. niż ten, który będzie realnie dawał nam odczucie, jak zawieszenie pracuje. Ale mówiliśmy o tym, jak mamy odcinek o zawieszeniach, jak w Gladiusie nawet zmienialiśmy. Tak. To ważne, żeby to nie kombinować w ogóle. Nie trzeba z tym kombinować. Jak podaje fabryka, taki olej lejemy. I to jest ważne, poziom oleju, czy ilość oleju. Ale ja to zawsze leję na poziom. Ja liczę, że tak dokładniej. Zawsze może coś zostać w kartridżu, czy gdzie w środku. A nalejesz, będzie więcej niż potrzeba, a to też niedobrze. Nie może być tu oleju ani za mało, ani za dużo. Tylko tak jak napisana, jak każe serwisówka. Nie inaczej. Chyba że jak my nie robimy jakiś tuning, wsadzamy mocniejsze sprężyny, czy wymieniamy jakieś sportowe kartridże, czy coś takiego. Zaraz zobaczymy. Jeszcze trochę. Trzeba odpowietrzyć. Kilka razy zrobić. O, słychać nawet jak wychodzi powietrze, nie? Ale też ostrożnie, bo stąd jak my mocniej, to wyleje się olej stąd, nie? Bardzo ostrożnie. To widać jak on, cieknie. Przyrządzik do pomiaru poziomu. Ustawiamy, jak każe serwisówka, w tych zawieszeniach 230 mm. O! Dobra. No składamy. Sprężynka, zaworek. Ta nasza regulacja, ona ciśnie na to. Na ile klików my ustawiali, nie? Ciśnie na to. Ściska zaworek i już sztywnie idzie. To odbijająca laga. W niektórych zawieszeniach jeszcze trzeba uważać, w jaką stronę ustawiać sprężynę, nie? Bo tu może być inaczej, tu inaczej. Albo w Olicach jest tak, że tu jakiś napis na sprężynach, w niektórych podane i trzeba tym napisem do góry. Zrobimy to tak, na szybko. Wyciągniemy sprężyny i łapiemy. W niektórych jeszcze zawieszeniach jest też jedna istotna rzecz. Ta nakrętka, na jaką głębokość wkręcać. Zazwyczaj to 11 mm. Mocno nie trzeba, to 20 N podane. Teraz to trzeba upchnąć do środka wszystko. A laga podjeżdża. Nie, to tylko tak. O. I gitara. Pierwszy za nami. Tak. Właściwie za tobą. Później to ustawimy. Można i teraz ustawić, jak ty tam miałeś. Na 10 obrotów i 20 klików. Ściskamy sprężynę. Później możemy zmienić, bo to wiesz, nowy olej Tak. całkiem inaczej może tłumić. Zmieni charakterystykę. Tak. No i wkładamy. Lepiej od razu wkładać, nie? Nie można lożyć na bok, O proszę. żeby nie odpowietrzyć, nie zapowietrzyło się. Żeby płynnie się nie przelał. Najstraszniejszy dźwięk świata dla mnie. Ale to tylko w mojej głowie jest. Trochę skręcimy, żeby nie wypadła. To co, idziemy na pączka? No, można. Popyk. Taką samą procedurę robimy z tej strony.
Później to trzeba będzie podokręcać tylko odpowiednim momentem, według serwisówki, nie inaczej. Bo można uszkodzić półkę, a to już nie jest Tak, tania rzecz. nie. No myślę, że warto w tym miejscu powiedzieć, że konstrukcje zawieszeń są bardzo różne. I tutaj mamy do czynienia z motocyklem, który ma prawą lagę, która odpowiada znaczy jedna za odbicie, druga za dobicie. Ja nie pamiętam, Tak. czy prawa, czy lewa, co Tak. robi. Ta jest lewa laga dobicie, ta reguluje się odbicie. Trochę inaczej to będzie poskładane w środku. Inny kartridż, no ale poziom oleju ten sam. Zobaczymy z regulacją jeszcze jak. No ale znajdziemy na rynku motocykle, które mają symetrycznie skonstruowane lagi Tak, i mamy takie, które mają kompletnie różne. tak na przykład jak w Kapanordzie. Dwie lagi są całkiem różne. A w zwykłych takich Japończykach to tam proste zawieszenie. Tam może być nawet bez regulacji, bez podciągu sprężyny, bez regulacji odbicia, dobicia. A niektóre lagi mają, na przykład tu z góry odbicie regulujesz, a tu z dołu są śruby, które regulujesz dobicie. Tu różne konstrukcje, każdy motor ma swoje. Dlatego takie ważne jest, żeby jednak korzystać z książki serwisowej, bo jadąc na pamięć wszystkich Tak. zawieszeń się nie da. Nie. Może być ten sam model, ale inny rocznik, inne zawieszenie. No tutaj w nowym, w 950 w Hypermotardzie jest inne zawieszenie. Tak. I can't contain it, I'm coming out with a statement. You really changed, man, all your music and arrangement. You don't know shit, shut your mouth, you can save it. I'm the same dude that got his come up from the basement. No i to samo. Weeks didn't change it. Experiments, development, intelligence, and patience. I'll do it all again, cause I never feel complacent. Let's keep the good vibes, positivity's contagious. I'm never looking back, cause I made a life that's passionate. A college graduate, so Jaki motocykl ma większy przebieg, to można zmierzyć sprężynę. Mierzy się sprężynę. W serwisówce podana jest długość, taka jaka ma być i minimalna. W sensie, że jak zawieszenie cały czas pracuje, to ta sprężyna ściska się, nie? I już na trwale potrafi się Tak, ścisnąć. i ona już krótsza. I jak ona już krótsza niż limit serwisowy, to sprężynę trzeba wymieniać. No i dobra. I robimy to samo, co z tą łagą. Wyczyścimy, umyjemy. Już wiemy, jak to składać. Wiemy, jak zalewać olej, jak sprawdzać poziom oleju, jak odpowietrzeć. No i tyle. Czyli koniec filmu. Cześć, pozdrawiam wszystkich.